Będę miał taką trochę miękką, mniej techniczną prezentację na temat implementacji DevOpsowania, o tym sobie też porozmawiam, co to znaczy, w małych zespołach. I to będzie historia z mojego ostatniego roku pracy w firmie Cosmos. To jest jakby mały startup, który zaczyna z jakimś produktem i na pewnym etapie stwierdzili, że potrzebują kogoś od infrastruktury. Natomiast to nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to się wyskaluje do wielkich organizacji, na pewno wyskaluje się do małych zespołów, do startupów, natomiast z dużymi organizacjami nie mam do czynienia, ale chętnie o tym z wami porozmawiam po prezentacji. Wydaje mi się, że wystarczy nam trochę czasu na Q&A. Wspomnę o paru narzędziach, jak one mogą pomóc i w jaki sposób dać je deweloperom i też bardzo chętnie poodpowiadam na pytania związane z tymi narzędziami, co działa, a co nie działa, więc liczę na waszą jakby dużą aktywność po prezentacji. Podczas prezentacji można zadawać pytania, po prostu spowoduje to u mnie stres i zakłopotanie, ale spoko. Dobra. Co chcemy w ogóle wprowadzić, to na pewno znacie. Stary i lubiany DevOps Borat. Natomiast tak poważniej. Chcemy w organizacji przyspieszyć czas pomiędzy zmianą a wprowadzeniem tej zmiany na produkcję. Jakby na to jest bardzo dużo sposobów, ale jeszcze chcemy zapewnić wysoką jakość i to się już wtedy tutaj bardzo dużo rzeczy rozbija po drodze. To nie jest jakby nowość, tak? Jakby sądząc nawet po ilości osób, które chodzą na te meetupy, to już wiemy, że DevOps to nie jest coś nowego. Sądząc też po ilości ofert pracy, którą jesteśmy gdzieś tam zalani, automatyzacja pojawia się praktycznie w każdym opisie stanowiska w IT, nieważne czy to jest DevOps, admin, programista czy tester. Kontenery w tym momencie są już absolutnie wszędzie, także nie będziemy sobie mówić o tym, czym jest Docker. No i chmura, tak? Czyli czyjś inny komputer, to też już nie jest coś, co nas zaskakuje, nawet jeśli są firmy, które w chmurze na przykład z przyczyn regulacyjnych, prawnych nie mogą pracować, to na przykład mają część infrastruktury, co do wspomagania pracy jakichś innych zespołów również w chmurze. Także jakby to nie jest już nowość, ale nadal widziałem to wprowadzone w bardzo zły sposób. Emoji się nie wyświetlają. W każdym razie tak, czy macie już wprowadzone DevOpsy? Jak sprawdzić, czy pracujecie w firmie, w której jest to wprowadzone na poziomie, wiecie, ponad 9000, tak? Jeśli ktoś was pyta, ile macie serwerów, no to musicie sprawdzić, tak, bo nie wiecie. Deploymenty na produkcję są robione wiele razy dziennie przez wiele różnych osób. Zespół deweloperski, z którym współpracujecie, może stworzyć nowy serwis wraz, i to jest też dosyć kluczowe, wraz jakby ze wszystkim, co jest potrzebne do jego działania, na przykład jakieś bazy danych lub dostępy, bez wystawiania żadnego ticketu do teamu adminów, do teamu opsowego. Każdą instancję w infrastrukturze możecie sterminować i ona się naprawi. Tutaj taka uwaga, jakby według mnie to wcale nie znaczy, że nie będzie downtime'u. To jest przykład na przykład nie wiem, RDS w Amazonie, tak? Jeśli on umrze, no to mamy tam przerwę powiedzmy około 10 minut, zanim ta replika się przełączy, DNS i tak dalej. Natomiast generalnie nie trzeba było po nikogo dzwonić, nie trzeba było wystawiać żadnego ticketu. Infrastruktura się sama naprawiła. O aspekcie security tego wszystkiego nawet nie będę zaczynał, no bo tutaj to już w ogóle jest trochę hardcore. Z jednej strony te rzeczy mogą być nieosiągalne przez regulacje, które mamy w danej firmie, jak na przykład deploymenty na produkcję, a z drugiej strony w małych startupach często jest to zupełnie pomijane i DevOps jest bardzo często pierwszą osobą, która w ogóle zaczyna się zabierać za te tematy typu bezpieczny dostęp do infrastruktury czy wymuszanie two-factor authentication na wszystkich kontach. No i teraz tak, jeśli tych rzeczy z poprzedniego slajdu nie mamy, to jak tego na pewno nie osiągniemy, tak? No jeśli wystawimy ogłoszenie na DevOps Engineera i zatrudnimy jednego albo nawet kilku, wrzucimy ich na jakiś on-call, czyli jak coś nie działa, to niech im telefon dzwoni, no a deweloperów to w ogóle tam niech tego nie dotykają, przecież mamy zespół opsów, czy nawet DevOpsów modnie teraz do tego i niech oni to wszystko naprawiają i robią, tak? No czym to się skończy?
Oprócz tego, że wcale nie będziemy pracować szybciej, wcale nie podniesiemy jakości tego, co mamy, no to będziemy mieli właśnie takie rzeczy jak, czy mógłbyś mi podesłać logi z mojego serwisu, czy mógłbyś wyczyścić Redisa na środowisku testowym, stagingowym, tak? Albo kliknąłem deployment na Jenkinsie, no ale wisi, tak? Weź pomóż, tak? To wszystko to są jakby cytaty, które ja usłyszałem właśnie w takiej firmie, która w ten sposób próbowała wprowadzić DevOpsy i jakby wejść w chmurę i w ten XXI wiek naszej tutaj całej działki. No i jakby co z tego, że przyszedł DevOps i tak zautomatyzował, tak? To on ma to robić, użył Jenkinsa, użył Kubernetesa i dał deweloperom przycisk, albo nawet zrobił tak, że deployuje się automatycznie z brancha master po każdym commicie, tak? No to nie jest jeszcze to. W momencie, gdy jak tylko cokolwiek pójdzie nie tak, to się kończy takimi pytaniami. Spróbujmy innego podejścia, tak? Chcemy deweloperom dać więcej możliwości, a nie mniej. Chcemy, żeby proces deploymentu był ujednolicony, był powtarzalny, żeby deweloperzy się nie bali i żeby go też rozumieli. Co to znaczy? Mają rozumieć każdy krok, wszystko, co się dzieje po drodze. Mają wiedzieć, jeśli na którymkolwiek z tych kroków deployment nie przejdzie, na którekolwiek środowisko, to żeby wiedzieli, co robić. Mają też możliwość łatwego cofnięcia deploymentu, w ogóle sprawdzenia, czy on działa, co też nie w każdym środowisku jest takie proste, tak? No, wcisnęliśmy przycisk na Jenkinsie, ale czy to już działa, czy nie działa, czy jakby serwujemy z nowej wersji aplikacji, czy ze starej, a może ktoś tam zrobił jakiś rolling update albo jakiś canary deployment, no i też nie wiemy, tak? A więc zdecydowanie to nie powinno tak wyglądać. Proces deploymentu dla deweloperów powinien być zrozumiały, nie powinien być przyciskiem na Jenkinsie. Dalej to samo z infrastrukturą. Nie zapominajmy, że jakby produkt to nie jest tylko aplikacja, tak? To jest jeszcze infrastruktura, która jest wokół, a jeśli to jest chmura, no to tam może być bardzo dużo elementów, nawet jeśli to są managed serwisy, które jakby z jednej strony ściągają z nas trochę odpowiedzialności, jeśli chodzi o utrzymywanie, nie wiem, baz danych, Redisów, czy chociażby object storage, no to nadal nowy serwis może wymagać nowego bucketu na S3, nowego konta na IAM-ie, żeby dostawać do tego dostęp, czy bazy danych. I tych rzeczy, jeśli skupimy się na deploymentach, ale olejemy infrastrukturę, no to nadal się skończy tym, że zespół DevOpsów jest po prostu zespołem od reagowania na tikety, tak? Załóż mi bazę, dodaj mi dostęp. W idealnym świecie taki zespół powinien tak naprawdę głównie doradzać, dyskutować, brać udział jak najbardziej w jakichś product meetingach, na których się dyskutuje, jak coś zrobić. To powinien być zespół, który całe to complexity tego, z czym pracujemy, czyli chmura, czyli Kubernetesy, Dockery, routing, HTTP, bezpieczeństwo, ma to schować, ale nie za bardzo. O tym też będę jeszcze wspominał. I generalnie w moim przynajmniej podejściu to powinien być zespół, który dostarcza produkty, a nie po prostu siedzi na jakimś systemie do ticketingu i robi jedną rzecz za drugą. No i teraz jak? Nie ma nic złego według mnie, żeby zatrudnić DevOps engineera, a możemy się tak nazywać, nie musimy się z tego śmiać, że to jest przecież metodologia, a nie stanowisko. Okej, to przynajmniej ułatwia jakby komunikację, kto jest od czego, jakby te stanowiska też przynajmniej się trochę łatwiej wyszukuje na LinkedInie, tak? Czyli jest zatrudnić kogoś, kto ma doświadczenie w pracy z infrastrukturą, z Linuxem i ma taki fokus na te rzeczy. Czyli nie zajmuje się feature'ami w produkcie, zajmuje się tym, jak deweloperzy pracują i je dostarczają. I teraz bardzo ważne rzeczy. Taki DevOps to będzie osoba, która się, jak to sobie w notatkach napisałem, wtrynia się w to, jak deweloperzy pracują. Tak? Zmienia im trochę to, do czego są przyzwyczajeni. Bardzo często będzie musiał powiedzieć nie albo powiedzieć stop, dlatego jakby te communication skills, które tu wymieniłem, są super, super ważne, bo jeśli taki DevOps będzie po prostu jakby bucem, no to nikt nie będzie chciał z nim pracować, nikt nie będzie szanował jego zdania, go słuchał i tej całej kolaboracji i komunikacji po prostu nie będzie. W wymaganiach technicznych po prostu dobra znajomość Unixów, Linuxów, dobre skille do Google'a, bo przecież większość tych rzeczy to jest i tak wpisanie zapytania i po prostu skumanie tego, co nam wychodzi w wynikach wyszukiwania. No i jeszcze coś, co nazwałem szóstym zmysłem, żeby jakby wyczuwać, że ktoś gdzieś idzie w złą stronę, tak? Że czegoś nie powinno się tak robić, że to nie jest best practices. No i jeszcze umiejętność oczywiście wytłumaczenia tego. No i przynajmniej w startupach prawdopodobnie to będzie pierwsza osoba, która też w tym fokusie będzie miała również security, tak?
Więc jakby fajnie, jeśli taka osoba, w szczególności jeśli zatrudniamy na przykład pierwszego DevOpsa, jest tym przynajmniej w jakikolwiek sposób zainteresowana. No i teraz to miało być true story, więc właśnie opowiem o tym, co się w ostatnim roku działo w kosmosie. Jaki był starting point na minus i jaki był starting point na plus. Produkcja to były 2 serwery i tam około 10-12 mikroserwisów. Wszystko odpalone ręcznie na AWS-ie przez konsolkę. Deployment oznaczał po prostu logujemy się na SSH na jeden z 2 serwerów, ten, na którym dany serwis działa. Ściągamy nowy obraz Dockera, robimy stop, robimy start, co oczywiście ma jakiś tam krótki downtime. No i w monitoringu no to były PS, AUX, tak, oraz logi wysyłane do CloudWatcha, o tyle. To na minus, ale na plus. Dosyć fajny tech stack, czyli Spring Boot i Spring Cloud. Jakby Netflixowy tooling, można powiedzieć, czy framework, który gdzieś tam stamtąd wypłynął do budowania mikroserwisów. Wszystko już na Dockerze i budowane na Jenkinsie. To już jakby w bardzo wielu środowiskach dockeryzacja obecnego produktu jest już bardzo dużym problemem. Konfiguracja przez zmienne środowiskowe to też bardzo ułatwia pracę z aplikacją, z Dockerem i w ogóle rozwiązuje dosyć łatwo temat właśnie konfiguracji serwisów. Większość rzeczy stateless, znaczy w sensie jeśli trzymały jakiś stan, to w zewnętrznych bazach danych, w zewnętrznych serwisach, usługach, natomiast same procesy aplikacji były stateless. Byli już na AWS-ie, używali manage serwisu, więc nie było żadnych jakichś postawionych też z palca Postgresów czy coś takiego, co by trzeba było posprzątać. No i najważniejsza rzecz to jest kompetentny zespół deweloperów, który był bardzo dobrze reagował na pomysł zmiany czegoś na lepsze i na jakąś innowację. I to jest taka uwaga, że jeśli jest tutaj ktoś, kto chciałby założyć może swoją firmę i zatrudnić jakiegoś pierwszą techniczną osobę i drugą i trzecią, to żeby zwracał właśnie uwagę na ten taki attitude tych ludzi, ich doświadczenie. Bo potem wydaje mi się, że wpływa to na całą organizację. No i teraz tak, wspomniałem, że będę mówił o tym, jak możemy te rzeczy osiągnąć. Pierwszy Kubernetes. Pierwszym problemem, który chciałem rozwiązać, to były te deploymenty, które no generalnie jak programista mówił, że robi deployment na produkcję, no to tam musiał zrobić tak i zaczynał, tak? I to gdzieś tam chwilę trwało, więc chcieliśmy ten problem najpierw zaadresować i dosyć długo się zastanawiałem w ogóle, jak to zrobić, tak? Bo no wiadomo, że podejść jest bardzo dużo, można było po prostu popisać trochę baszowych skryptów, można było użyć może czegoś prostszego, można było użyć ECS-a, skoro jesteśmy w Amazonie. Natomiast zdecydowałem się na Kubernetesa, który był trochę armatą na tym etapie, ale co nam daje, tak? Batteries included podejście, czyli dostajemy wszystko, dostajemy pełną platformę, nie tylko jakiś jeden element, tylko wszystko od A do Z. W dodatku z dokumentacją, z kursami, z przykładami. W 2018 roku to już było dosyć popularne narzędzie, rozwiązanie. W zasadzie na ten moment mówi się, że Kubernetes wygrał tam Container Wars. Jest w miarę sensowny, tak jak tutaj określiłem, poza tym konceptem milikorów, który się gdzieś tam czasami przewija i wyświetla. Czyli to dla tych, którzy nie korzystają, jeśli definiujemy, ile dany proces ma dostać CPU, to możemy powiedzieć na przykład 200 milikorów, czyli 0,2 CPU, co jest według mnie troszeczkę później bezsensowne, ponieważ w innym outpucie z command line'a dostajemy już 0,2, a nie 200M. No i generalnie w ciągu ostatnich 2 lat naprawdę ogromny progres Kubernetesa. Stabilność, też stabilność, bardzo dużo know-how, bardzo dużo takich lessons learned i command line, nowe narzędzia i sam kubectl, który naprawdę pozwala bardzo dużo zrobić. Więc troszeczkę armata na to, co było wtedy potrzebne, ale dzięki temu, że miałem doświadczenie z poprzedniej firmy, jak to uruchomić i wiedziałem, co będziemy chcieli zrobić w najbliższej przyszłości, to zdecydowałem się użyć Kubernetesa. Też dlaczego? No bo właśnie narzędzia on top of it, tak? Dzięki jego popularności mamy Helma do paczkowania aplikacji i deploymentów, Spinnakera, który te deploymenty może jeszcze przenieść na wyższy poziom, gdzie automatyzujemy sobie właśnie jakieś canary releases czy deployment na wiele klastrów i tak dalej. To też narzędzie z Netflixa. Integracja z Jenkinsem. Taki koncept operatorów, czyli jeśli jest jakiś software, który jest troszeczkę powiedzmy bardziej skomplikowany, nie wiem, etcd albo cały stack do monitoringu jak Prometeusz,
to mamy narzędzie, które dba o to, żeby to na Kubernetesie dobrze działało i pozwala nam to trochę łatwiej zdeployować. Na zasadzie odpal i zapomnij, ewentualnie przeskaluj w górę, przeskaluj w dół albo dodaj kolejną replikę. Właśnie w ten sposób cały monitoring udało się zbudować bardzo łatwo. W zasadzie w ciągu paru dni tylko zapoznania się z narzędziami, bo wcześniej z Prometeuszem nie miałem do czynienia. No i na ten moment mamy już we wszystkich cloud providerach w zasadzie ich manage Kubernetesa z lepszym lub gorszym wynikiem, no ale mamy, tak? Więc możemy spokojnie zacząć i pominąć sobie ten według mnie bardzo trudny etap postawienia Kubernetesa i zarządzania nim. Natomiast to nadal nie jest odpowiedź na wszystko, tak? Bo żeby zdeployować serwis, to potrzebujemy ilu? 200-400 linii YAML-a, żeby opisać po prostu jeden. Nie wspominam nawet o zarządzaniu hasłami w tym wszystkim, jakimiś kluczami, które się muszą pojawiać. Nawet jeśli użyjemy Helma do spaczkowania naszej aplikacji i użycia jej do deploymentu, to będzie potem przykład, jak wygląda deployment, jaką jest ogromną komendą. No i potem są jeszcze właśnie Taints, Toleration, Affinity, tak? Zarządzanie pamięcią w przypadku na przykład Java, heap versus total memory, porty, zbieranie metryk z aplikacji, tak? I jeszcze zróbmy teraz to wszystko, żeby jeśli mamy na przykład 20, 30 czy 300 mikroserwisów, mamy takie po kilkaset linii YAML-a dla każdego, no teraz spróbujmy to utrzymać w ryzach, tak? Nie jest łatwo. Tutaj dlatego uważam, że warto zatrudnić takiego właśnie DevOps Engineera, kogoś, kto się po prostu sfokusuje na tym, żeby te problemy rozwiązać i dać deweloperom coś troszeczkę przyjemniejszego, a jednocześnie nie bardzo oddalonego od tego, co na tym Kubernetesie działa i w jaki sposób. Czyli nie przycisk na Jenkinsie. No i to jest właśnie ten slajd, który o tym mówi, tak? Jakby przycisk na Jenkinsie jest fajny, dopóki coś nie przestanie działać. No i teraz jak możemy wymagać od deweloperów tego, że będą znali Kubernetesa, umieli posługiwać się z kubectl-a, debugować problemy z deploymentem, skalować, zmieniać konfigurację. No jeśli jedyne co robią, to wciskają przycisk na Jenkinsie, tak? To, co ja zrobiłem, to przygotowałem Helma w ten sposób, żeby można było naszą aplikację spaczkować, ale od razu zaadresowałem problem sekretów poprzez plugin do Helma, Helm Secrets, bezpieczniejszych deploymentów poprzez Helm Diffa, który pokazuje, co faktycznie zmieniamy na infrastrukturze. Te wszystkie jakby binarki, które są do tego potrzebne, żeby to działało, po prostu wrzuciłem w repozytorium wraz z konfigami i dałem deweloperom jeden prosty skrypt setup sh, którym to wszystko zainstaluje w ten sposób, żeby działało. Porobiłem helmowe charty, czyli jakby template'y serwisów, które supportują taką najbardziej popularną konfigurację z możliwością oczywiście override'ów na wszystko. No i dodałem jeszcze taką jedną małą warstwę abstrakcji nad tym wszystkim, bo wiadomo, że to rozwiązuje wszystkie problemy w postaci skryptu bashowego, żeby komenda była naprawdę do deployowania, była dopasowana do naszego środowiska. Mam tutaj na myśli to, ile mamy environmentów różnych i do tego, żeby faktycznie nie trzeba było się zawsze zastanawiać, co trzeba wpisać, żeby Helm ściągnął wszystkie warsy. No i to jest właśnie, dema nie będę robił na ten moment, bo nigdy nie wychodzą, natomiast to jest właśnie przykład tej takiej prostej komendy, to jest naprawdę około 200 linii basha, w której mamy subkomendę deploy, div, zatrzymaj serwis, wystartuj serwis, wyślij logi, tak? To nie robi nic innego, jak odpala po prostu pod spodem standardowe narzędzia typu Helm, standardowe narzędzia typu Stern do logów, czy kubectl-a, no ale po prostu jest to troszeczkę przyjemniejsze w użyciu. Sprawdziło się w tym zespole. Oczywiście w innych organizacjach, w większych zespołach może jednak będzie trzeba przejść bardziej na coś w postaci czegoś w stylu Spinnaker albo czegoś bardziej rozbudowanego, no ale to zawsze należy dostosować do tego, z kim pracujemy i na czym. Nie zdecydowałem się jeszcze na nazwę. Po lewej mamy to, jak wygląda deployment poprzez samego Helma. Jeśli najpierw chcemy wyświetlić diffa, a potem chcemy zrobić faktycznie upgrade aplikacji, no musimy wiedzieć o załadowaniu defaultów, musimy wiedzieć o załadowaniu sekretów, wziąć odpowiedniego charta, wybrać odpowiedni kontekst kubectl-a, tak? Na końcu jeszcze wyświetlić status. Natomiast po napisaniu takiego prostego wrapera na to wszystko, który nam
który nam przykrywa to complexity, no mamy jedną komendę i to się wszystko po prostu po drodze wykona jedno za drugim. Oczywiście nie przepisujemy Helma na nowo, tak, jeśli tylko nadal z nim pracujemy, więc jeśli na przykład trzeba coś z Kubernetesa usunąć czy coś, to wracamy do Helma, tam mamy, czy do kubectl-a, do tych korowych narzędzi, żeby cały czas deweloperzy pracowali z tym i jakby nie stracili troszeczkę kontaktu z infrastrukturą, żeby generalnie nie musieli do nas po prostu przychodzić, tak, z każdą pierdołą. No i tak, DevOpsy, to nigdy nie chciałbym pracować w organizacji, w której to jest zespół tylko do ticketów. Przykład, monitoring wszystkich serwisów, tak? Owszem, to po mojej stronie było przygotowanie stacka do monitoringu, w tym wybrałem Prometheusza ze względu na łatwość instalacji i łatwość integracji z Kubernetesem. Dodałem tam akurat w przypadku operatora do Prometheusza, aby wskazać mu, z czego ma zbierać metryki, to też dodaje się coś takiego jak Service Monitor, więc dodałem to do helmowego charta. No i w tym momencie powstał jakby nowy kontrakt pomiędzy aplikacją a platformą, na której działa. Wystaw metryki Prometheusza na danym porcie i będziesz widział swoje wykresy w Grafanie. Ale dalej, żeby jakby żeby te zmiany w serwisach zrobić, wystawić metryki z Prometheusza, wystawić może customowe metryki z Prometheusza, porobić dashboardy, to już zostało oddane w ręce deweloperów. Tak? To nie było czegoś takiego jak przygotuj mi dashboard albo, nie wiem, zrób pull requesta do serwisu. No to takie podejście się po prostu nie skaluje. A też deweloperzy dużo jakby każdy się irytuje, jak musi szybko nauczyć się pracować z czymś, czego nie zna i ktoś musi właśnie, tak jak to wcześniej wspomniałem, wtrynia. Natomiast jak się ten mały próg bólu gdzieś tam pokona, to potem są bardzo fajne efekty i deweloperzy potrafią zaskoczyć tym, co zrobili jakby on top of nasz stack, który przygotowaliśmy. Tak? No i właśnie tutaj się bardzo sprawdził ten wybór Kubernetesa na początku, który nie był, może był trochę armatą na problem, który był do rozwiązania, czyli po prostu zautomatyzowanie deploymentów. No ale jeśli już weszliśmy na temat takiego stacka do monitoringu, na którym też nie musiałbym spędzać wiele czasu, poza tym, gdy miejsce na dysku się skończy. No i Spring Framework, który też pozwolił poprzez jeden jakiś tam dependency wystawić bardzo dużo metryk. Także dobry tooling też pomaga. Drugi fragment, o którym też wspomniałem, że deploymenty to nie jest wszystko, czy powiedzmy, no tak, deploymenty to nie jest wszystko, co jest potrzebne do aplikacji, a produkt to nie jest tylko aplikacja, tak, jest jeszcze infrastruktura. No jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało? No podobnie trochę jak kod, tak? Chcielibyśmy, żeby to było wersjonowane w gicie. Chcemy mieć możliwość wciągnięcia tam już obecnych zasobów, no bo przecież już działamy w tej chmurze, coś mamy. Chcielibyśmy też mieć te zmiany w infrastrukturze robione troszeczkę tak, jak deweloperzy pracują z kodem, tak? Czyli pull request, czyli review i po zaakceptowaniu zmian możemy je wprowadzić na produkcję czy inne środowiska. Chcielibyśmy móc wykryć, jeśli coś stało się nie według tego flow, czyli jeśli ktoś coś ręcznie zmienił, to też chcielibyśmy mieć możliwość dowiedzenia się o tym, że to, co mamy w repozytorium, tak naprawdę nie odpowiada produkcji. No i możemy też pójść krok dalej, możemy użytkownikom w ogóle odebrać uprawnienia do pracy z infrastrukturą, poza tym podejściem z pull requestami. To za chwilę pokażę. Wiem, że na poprzednim meetupie było dużo więcej o Terraformie, tak mi się wydaje, na poprzednim lub jeszcze poprzednim, więc nie będę o nim opowiadał jakby w szczegółach. Jeśli ktoś nie zna narzędzia, to też wspomnę o blogu, na którym będzie można poczytać, jak zacząć. Terraform, no jakby narzędzie do pracy z infrastrukturą, z dosyć czytelną składnią, z etapami, w którym możemy zobaczyć, co będzie zmieniane i dopiero potem to zaaplikować. I jeszcze z fajnym supportem do pracy w zespole od jakiegoś czasu, w którym to stan i loki możemy trzymać na S3 i DynamoDB. To by się mimo wszystko według mnie nie sprawdziło, gdyby nie Atlantis. To już byłoby według mnie troszeczkę za dużo, jeśli chodzi o to,
jeśli chodzi o to, w jaki sposób byśmy chcieli deweloperom przekazać odpowiedzialność za infrastrukturę. No jeśli damy im narzędzie, które nie jest proste w obsłudze, które nie jest zrozumiałe i na którym by trzeba, może nie wiem, robić jakieś szkolenia dzień za dniem. Natomiast Atlantis pomógł, ponieważ pozwolił pracować z infrastrukturą tak samo jak z kodem, czyli na bazie pull requestów do repozytorium z Terraformem. Dał dodatkowe zabezpieczenie w postaci tego, że jeśli ktoś pracuje nad jednym elementem infrastruktury, to jakby będzie to od razu widać w kolejnym pull requestie. W komentarzach w pull requestach widzimy, co Atlantis chce zmienić. Mamy normalnie etap code review i aprowowania pull requestów i potem po approve'ie możemy poprosić Atlantisa o zaaplikowanie zmian. Automatycznie usuną się potem loki i zrobi się merge do mastera. Tak? I taki na demo nie będziemy mieli raczej czasu i nie będę też ryzykował. Natomiast w prezentacji i też w komentarzach do wydarzenia udostępnię link do bardzo fajnego blog posta kolegów z poprzedniej pracy, w której opisali, jak tego Terraforma skonfigurować właśnie do takiego flow. Jakby takie podejście, dajmy deweloperom więcej, a nie mniej, dajmy Kubernetesa, Terraforma, czy to w ogóle działa, czy to są tylko hipsterskie narzędzia? No, z mojego doświadczenia działa. W Cosmos jest nadal tylko jeden DevOps Engineer. W repozytorium z Terraformem było już po miesiącu 7 kontrybutorów, teraz jest 11, czyli w zasadzie praktycznie cały zespół deweloperski. Ponad 10 deploymentów dziennie na produkcję. 3-krotnie, teraz już chyba 4-krotnie więcej mikroserwisów niż gdy ja zacząłem. I nawet w pewnym momencie z tym daniem deweloperom mocy nasz trochę przesadziliśmy, bo raz jeden deweloper chciał, żeby mu się troszeczkę szybciej rzeczy przeliczały, więc wyskalował infrastrukturę 10-krotnie, na co nie byliśmy do końca przygotowani z takimi elementami jak mastery kubernetesowe czy monitoring stack. No natomiast dało się. W poprzedniej firmie, czyli w Base, czy teraz Zendesk Cell, na około 7-8 opsów, mieliśmy w repozytorium z Terraformem ponad 42 kontrybutorów, 30-50 deploymentów na produkcję dziennie, no i bardzo duży poziom ownershipu nad rzeczami, których deweloperzy dotykają, nad którymi pracują. Mam tutaj na myśli ekspertyzę w bazach danych, czy nawet doszło do tego, że po bardzo krótkich dyskusjach między zespołem DevOpsów a zespołem QA, oni w ciągu kilku miesięcy przygotowali swój cały stack do testowania właśnie na bazie Kubernetesa, w zasadzie w ogóle bez naszej pomocy. Tak? Dostali tylko poinstruowanie, w którą stronę warto pójść, czyli jak tego Kubernetesa w Amazonie postawić, czego użyć, jakie są best practices, no i po prostu później aż sami zaskoczyli. Także to się sprawdza. No i Base jest w tym, czy Zendesk Cell jest troszeczkę większą organizacją i to podejście się jak najbardziej skaluje. Wręcz uważam, że jakby bez tego podejścia ta firma nie byłaby w tym miejscu, w którym jest teraz. Czyli tak działa. Z przykładów jeszcze takich może błahych, ale pokazujących, że jakby zamiast robić za kogoś rzeczy, warto im pokazać palcem, gdzie mogą zrobić sami. I tak naprawdę każdy będzie szczęśliwy, bo nikt nie lubi czekać na to, aż ktoś mu coś przygotuje, nie wiem, postawi bazę danych, coś doda, tak. W notatkach miałem parę przykładów, jak to, że jeden z naszych nowszych deweloperów, w zasadzie stażysta, jakby zamknął mi ticket, który mi wisiał od 4 miesięcy, bo na przykład można było tą komendą QB zatrzymywać serwisy, w sensie wyłączać, ale nie można było ich startować za bardzo już później. No i na przykład takie coś mi poprawił. Czy dashboardy, które są robione przez devów, czy jeszcze czy na przykład takie coś, że to taka fajna zmiana, w której nie ktoś o coś prosi, tylko żeby coś zrobić, tylko prosi o pomoc z czymś, bo chce zrobić. Na przykład jak zaczęliśmy pracować z nowymi usługami w Amazonie, które nie były w ogóle w Terraformie dotknięte, no to nie było czegoś takiego jak Kuba zrób, Kuba coś tam, tylko Kuba, czy mógłbyś nam pomóc wrzucić to w Terraforma, bo wiemy, że tak jest fajnie i chcielibyśmy z tą nową rzeczą też tak pracować. Więc to podejście się jak najbardziej sprawdza. Też coś, czym byłem dosyć mocno zaskoczony po mniej więcej niecałym roku pracy.
to jest to, że ja wprowadzałem dużo narzędzi, które ja znam, tak, z którymi ja się czuję komfortowo i które nawet lubię. Można powiedzieć, że jestem nawet fanatykiem, na przykład Kubernetes, tak, czy Terraform. I myślałem, że jeśli na coś takiego się zdecyduję, to będę miał potem przerąbane. W sensie szkolenia, prowadzenie za rączkę, pisanie dokumentacji. Może wstyd się przyznać, ale nie mamy dokumentacji. Mamy po prostu narzędzia, kod, parę plików readme i te rzeczy. Jeśli ma się fajny zespół, ludzi, którzy chcą się uczyć, nie boją się zmiany, to wszystko idzie, to się sprawdza. I tak naprawdę można dojść do tego takiego świętego grala w organizacji, w której to wszyscy jesteśmy DevOpsami, tak? No bo ostatecznie to tak powinno wyglądać. Tylko ktoś ma po prostu trochę większy fokus na infrastrukturę, ktoś ma większy fokus na bezpieczeństwo, a ktoś robi feature'y w aplikacji. Dzięki. To tyle. Pytania? Jak na przykład, jaką moc dajecie deweloperom, jeśli chodzi o zmiany na przykład do Terraforma, zmiany do infrastruktury? Czy to się odbywa poprzez jakby pull requesty, które musi zatwierdzić kilka osób, czy też, że tak powiem, oni mają na przykład na devie, czy tam powiedzmy jeszcze może i do QA nawet możliwość zmiany czegokolwiek się da i właśnie czy stąd był ten problem skalowania, tak? No to jest właśnie przykład jakiegoś pull requesta do infrastruktury, do zmiany kolejek SQS-owych, w którym dzięki Atlantisowi mamy takie flow, że deweloper w plikach Terraforma zmienia, niekoniecznie ma uprawnienia do tego, żeby zaaplikować, a przynajmniej nie na każdym środowisku i dzięki ustawieniom na GitHubie możemy wymusić, że musi być, że można zmerdżować dopiero po review, można zmerdżować dopiero jeśli plan w ogóle przejdzie bez błędów, takie rzeczy mamy wklikane. Po otwarciu pull requesta dostajemy od razu z Atlantisa przykład, co się będzie zmieniało w infrastrukturze. Ktoś może zaaprobować i potem mamy apply'a. Jeśli nam wyjdą błędy, to je zobaczymy, jeśli je powtórzymy na samym końcu po apply'u. W tym momencie to jest jeszcze starszy pull request, ale generalnie po tym jak apply przejdzie, pull request jest automatycznie merge'owany do mastera. No i to nam daje też właśnie pełny audyt, kto kiedy, na jakim środowisku. Jeśli nikt nie wchodzi nam na konsolę, nam czegoś nie zmienia, nie skaluje w dół, nie dodaje, tylko wszystko jest w Terraformie, no to mamy też jakby odhaczone parę rzeczy z takiej checklisty security, tak? Czy wiemy, kto może zmienić, czy kontrolujemy, kto może zmienić, czy mamy jakiś review tych zmian na infrastrukturze. A tak naprawdę jest to super proste i super przyjemne do takiej codziennej pracy, łącznie z tym, że nawet deweloperzy nie muszą mieć tych narzędzi zainstalowanych u siebie, bo składnia, jeśli przygotujemy im w Terraformie jakieś na przykład moduły do SQS-a, takie, które od razu dodają jakieś tam inne parametry, których byśmy chcieli, czy możemy przygotować jakieś defaulty, to zrobimy po prostu proste moduły, no i deweloper jedyne co to dodaje na przykład wpis na liście. Tak? No to nie musi mieć narzędzia, nie musi tego jakby to, czy to zadziała i czy mu przejdzie, to dowie się z pull requestu po 30 sekundach. Tak? Także bardzo, bardzo polecam. Ja mam pytanie co do Atlantisa. Czy on się integruje z czymś innym niż z GitHubem? Od parunastu tygodni z Bitbucketem, a od dawien dawna z GitLabem również. Okej, super. I drugie pytanie jeszcze. Czy często natrafialiście na swojej drodze na momenty, kiedy potrzebowaliście użyć jakiegoś feature'a, który dopiero wprowadzili do AWS-a, a jeszcze nie dodali go do Terraforma, albo czy coś dopisywaliście sami do tego? Tak, niestety dosyć często, na przykład rzeczy związane ze spot fleetami, z EC2 fleetami, z samym EKS-em. To się kończyło, czym to się kończyło? No to się kończyło pull requestami do Terraforma, na przykład jeśli to był brakujący parametr w EC2 fleetie, albo no zawsze się jakoś tam stanie na głowie i zrobi, tak? Ale generalnie tak, rozbijaliśmy się też niestety o te problemy, no ale plusem tego narzędzia jest to, że to jest w zasadzie najpopularniejsze, jeśli mówimy o Terraformie, tak mi się wydaje, najpopularniejsze, więc te zmiany szybko wchodzą. Dobra, dzięki. Czy używacie w swoim flow do wdrażania jakichś narzędzi do testowania security? Jeśli tak, to jakich? O tych rzeczach nie wspominałem, bo mówiłem jakby tylko o tej części od infrastruktury i tym, jak już mamy przygotowany kontener, to jak go wrzucić na dane środowisko. Natomiast to, co się jeszcze dzieje w trakcie budowania kontenera, to tak, ale to już jest Jenkins i Jenkinsowe pipeliny, nad którymi, no do których dodaliśmy na przykład SonarQube'a
który gdzieś tam parę rzeczy może wychwycić. No jakby to już jest też troszeczkę coś, do czego ja się do tej pory, można powiedzieć, nie wtryniałem, to znaczy ten proces review i tak dalej, best practices tam, czy wybrania frameworków, to zostawiłem deweloperom. Jedyne co, to ich ścigam za alerty, które GitHub wykrywa, w szczególności we frontendowych rzeczach. Jeżeli chodzi o wprowadzenie, przekonanie góry do tego zarządu, do tego, żeby właśnie przekazywać zadania niedeweloperskie deweloperom albo przekonać dewelopera do tego, żeby chwycił się na jakiś task. Masz jakąś jeszcze poradę na to? No to ja miałem szczęście pracować właśnie w obecnej firmie. CEO jest nietechniczny, więc ma jakby pełne zaufanie do swojego zespołu technicznego, że zrobią tak, żeby było dobrze. I to też nie jest coś, do czego doszedł od razu, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Firma plątała się ze 2-3 lata, zanim natrafiła na ludzi, którzy faktycznie byli w stanie takie podejście przyjąć. I to się zaczyna zawsze gdzieś tam od właśnie takich po prostu pierwszych mocnych osób, które zatrudniając kolejne osoby do swoich zespołów jakby dbają o to, żeby przychodzili też tak zwani A-playerzy, a nie jeśli zatrudnimy kogoś słabego. To jest taki cytat: A-players hire A-players, B-players hire C-players. Więc jeśli mamy kogoś właśnie topowego, to on zadba o to, żeby zespół też był mocny. Wtedy nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli się użyje dobrych argumentów, powie, że ma doświadczenie, a w poprzedniej firmie mieliśmy też to szczęście, że znowuż CTO jakby chciał robić rzeczy po prostu na takie Silicon Valley best practices, czyli trochę hype'u, ale nie za bardzo, czyli chmura pojawiła się bardzo szybko. To była przynajmniej dla mnie jedna z pierwszych firm, które korzystały z AWS-a, no ale z drugiej strony zawsze to nie było takie tylko dlatego, że to jest modne, tylko po co. Jakby tam była po prostu wizja taka, że bardzo szybko będziemy rosnąć faktycznie i tylko chmura nam na to pozwoli, bez znaczenia na koszty, przynajmniej w początkowym etapie działalności firmy. Jak już jesteśmy przy tym procesie właśnie przechodzenia na nową technologię, jak u was wyglądał ten proces? Bo tam mówiłeś, że z jednego DevOpsa powiedzmy cały team brał przykład, tak? Czy to było jakoś tak, że cały zespół się uczył, czy właśnie to ta osoba, powiedzmy, DevOpsowa bardziej przyniosła tą technologię i nauczyła resztę? Bo ten proces jest właśnie, niedawno właśnie rozmawiałem z kolegą, że ten proces jest taki trudny. Dajesz deweloperom narzędzia, a tam jest, powiedzmy, może być jakaś bariera wejścia, tak? Jeśli ktoś nie używał kontenerów, jeśli ktoś nie odpali sobie tego sam na Minikubie, to później też nie czuje tego, czym jest tak naprawdę Kubernetes. Zgadza się. Tutaj jeden trik, który działał też właśnie z poprzedniej firmy, to było, żeby zrobić po prostu coś lepszego niż mają teraz. I jeśli im się to pokaże na jednym środowisku, to będą sami nalegać, żeby znalazło się na innych środowiskach. Tu było też, co pomogło? No pomogło to, że oddałem im to dopiero w momencie, gdy stwierdziłem, że ten setup jest naprawdę prosty, czyli na przykład mamy to narzędzie QP, które daje jakąś tam jedną komendę do deploymentu i co rozwiązuje im bardzo duży problem tego, że no generalnie nikt nie nienawidził robić deploymentów, bo trzeba się było gdzieś logować, trzeba było coś ściągać, kopiować, przepisywać, jakieś credentiale i tak dalej. I dlatego było to trochę tak, że ja przez chyba pierwsze, nie pamiętam, czy 2 czy 3 miesiące pracowałem tak jakby trochę zamknięty w jakimś tam swoim silosie i dopiero im to oddałem w momencie, gdy byłem przekonany, że pociągniemy to i wdrożymy to dosyć szybko. Jakby to się tutaj sprawdziło, nie wiem jak w innych organizacjach, które są pod większym ciśnieniem albo mają większą infrastrukturę do zmigrowania, to by trzeba pewnie robić jakoś bardziej etapami, ale na pewno sprawdza się to, żeby rozwiązać jakiś jeden z najważniejszych takich pain pointów, to wtedy ludzie sami będą chcieli jakby już resztę wezmą na klatę, tak? Więc jeśli zidentyfikujemy jakiś taki duży problem i go rozwiążemy, no to już resztę rzeczy sami pokonają. A tu decyzja przyszła jakby od ciebie, czy tam z góry? Jak wyglądał ten proces decyzyjny? Bo to też ma wpływ oczywiście później na dalsze, powiedzmy, to jaki masz wpływ na rozmowy z zespołem, tak? Można by powiedzieć. Tak, zgadza się. Tu decyzja przyszła ode mnie. Tu jakby zespół, powiedzmy, tych osób technicznych, deweloperów był dosyć mały, około 5-6 osób i był to zespół na tyle jakby zespół zdawał sobie sprawę, że
to, co trzeba zrobić w AWS-ie, już przekracza trochę ich doświadczenie i chcieliby zgarnąć kogoś, kto ma doświadczenie i powie im, co zrobić dalej. I trafili na mnie i się to udało. Także ja zaproponowałem jakieś rozwiązanie, nie było tak naprawdę wiele dyskusji, tylko to jest podobnie też jak w wielu innych przypadkach, po prostu trzeba wziąć za to odpowiedzialność, tak? Jeśli się mówi, że bierze się za to odpowiedzialność, czasami trzeba się troszeczkę bardziej poświęcić, no to się uda. Dzięki.